Wszystkim dzień dobry, nazywam się Anna Zynkowska. Dzisiaj drugi dzień naszego szkolenia. Dzisiaj będziemy pracować różnymi technikami koloryzacji. Postaram się pokazać Wam kilka różnych technik bez dołączenia do jakiejś marki kosmetyków. Pokażę to, czy można pracować i na Weli, i na Lądzie, i na Estelu, i na tych markach kosmetyków, które macie u siebie w salonie, bez przywiązywania się do jakiejś marki kosmetyków. Tak, to taka będzie troszeczkę, zaczniemy od teorii, będzie trochę tej teorii związaną z kolorymetrią, a później będziemy pracować technikami różnymi. Tak? Mam nadzieję, że do nas dojadą kółka, na których możemy zrobić koloryzację. Jest dwa sposoby, którymi ja pracuję na tych kołach, tak? Bardzo szybko. Po co w ogóle to istnieje? To nie dlatego, żeby przywiązać uwagę klientów w salonie, tylko dlatego, żeby praca Wasza była bardziej szybciejsza i więcej efektów to dawało. Ok, musimy, żeby osiągnąć fajny efekt w koloryzacji, mniej więcej w różnych przypadkach włosy rozjaśniać, prawda? Zawsze teraz takie trendy sombre, ombre, balayage, pasemka, wszystko co często robimy w salonie związane z rozjaśnianiem włosów, prawda? Czasami gubimy się, nie wiedząc czym poprawnie zatonować, żeby nie było brudno po prostu u nas. To jest włos, może nie bardzo podobny, ale to jest włos, to łuski włosowe, a tu narysowałam molekuły pigmentu, z których składa się kolor naszych włosów. Najdrobniejsze molekuły zawsze niebieskiego koloru, troszeczkę większe czerwone, jeszcze większe pomarańczowe molekuły, oni takie normalnie, nawet jeśli pod mikroskopem zobaczyć, oni faktycznie większe. I największe żółte, takie po prostu gigancie molekuły, to żółty pigment. Przy rozjaśnianiu włosów, kiedy pod otwartą łuskę włosową wchłania się rozjaśniacz, najszybciej wypukuje się to, co jest najmniejsze, prawda? Ten niebieski, on bardzo szybko schodzi. I po umyciu włosów widzimy czerwony kolor włosów. Jeśli jeszcze będziemy bardziej rozjaśniać, to wtedy zobaczymy poziom rozjaśniający pomarańczowy. Jeszcze raz dołożymy tego rozjaśniacza i wytrawimy kolor na maksa, to zobaczymy mniej więcej taki żółtawy lub wprawie biały. Im mniej żółci, im więcej biały kolor, to znaczy tego pigmentu w środku po prostu już wprawie nie ma, to pusta rurka, którą można złamać bardzo szybko. Jeśli rozjaśniliście do białego, to znaczy, że zabiliście włosy po prostu na full. Poprawnie po rozjaśnianiu włosy muszą zostać się mniej więcej żółte. To znaczy, że włos został się jeszcze zdrowy i jest możliwość go podtonować i osiągnąć fajny efekt koloryzacji. I teraz tak, okazuje się, że murzyny zawierają najwięcej tego niebieskiego pigmentu, tego drobnego i okazuje się, że murzynów najłatwiej rozjaśnić, bo oni nie mają ani żółtych we włosach, ani pomarańczowych pigmentów, tylko ten niebieski, a jego bardzo szybko można wypukać. Tylko murzyni mają inny problem, oni mają na tyle porowate włosy, że jeśli ich rozjaśni, to po prostu jak wata rozkruszy się w rękach po prostu. Tak, fakt, że ich można bardzo szybko rozjaśnić, ale rozjaśniamy włosy, myjemy te włosy, patrzymy i ze względu na to, jaki kolor odbieramy, na przykład widzicie bardziej czerwony kolor po rozjaśnianiu, to znaczy, że włosy my możemy tonować na poziomie 5, 6 lub 7 i neutralizujemy zielonym. Czyli my możemy stosować po rozjaśnianiu 7-11, 6-11, wszystko co po kropce zawiera zieleń. No, coś na poziomie 7, 6, 5, ale zawierającym jedynkę. Jeśli po umyciu zobaczyliśmy bardziej włosy pomarańczowe, to znaczy, że możemy tonować na poziomie 7. Jeśli zobaczyliśmy jednak po rozjaśnianiu żółte włosy, to znaczy, że tonujemy na 8, 9 lub 10 poziomie z dodatkiem fioletowego pigmentu. To może być 9-12, 9-21, 10-12 i tak dalej. Jeśli na przykład umyjemy włosy, zobaczymy włosy czerwone,
Nie ma sensu tonować na bardzo wysokich poziomach 8, 9, 10, po prostu tego nie pokryje, nie weźmie nigdy w życiu. I zobaczymy po prostu brud później. Także jeśli nam niewystarczająco patrzeć na czerwone włosy, musimy jeszcze bardziej rozjaśnić. Jeśli chcemy uzyskać w ogóle bardzo jasny blond, wtedy jeszcze bardziej rozjaśniamy. I jest bardzo fajny jeszcze reguł, tak, przepis na dodawanie tych pigmentów, które mogą nam zneutralizować nieprzyjemne odcienie. Zazwyczaj to 1,5-2 gramy tylko do mieszanki dodajemy, zazwyczaj. Ale można wyliczyć. To nazywa się reguł 12 lub 10 lub 11. W zależności od poziomu jasności, który zobaczyliśmy po rozjaśnianiu, tak? Jeśli zobaczyliśmy czerwony podkład, to znaczy, że możemy tonować 6, 5 lub 7 poziom jasności i od 10, tutaj reguł 10, musimy odjąć, tak, ten poziom jasności, który widzimy, podzielić go na 2 i wyjdzie nam 2 gramy zielonego pigmentu. Jeśli na przykład kolor włosów po rozjaśnianiu widzimy pomarańczowy, to znaczy, że możemy stosować 8, 7, 9, poziom jasności 8, 12, 7, 12 i tak dalej. I od 11, tak? Odjąć 8, też podzielić na 2 i wyjdzie 1,5 gramy, czyli mniej więcej zawsze do mieszanki, jeśli widzimy nieprzyjemne odcienie czerwony, pomarańczowy lub żółty, dodajemy 1,5-2 gramy pigmentów, które walczą z tymi pigmentami. To może być niebieski, fioletowy lub zielony. Wczoraj mówiliśmy o najwyższym punkcie głowy. Dla koloryzacji to też działa, tak? Żeby znaleźć najwyższy punkt głowy na głowie, musimy przełożyć grzebień i w tym miejscu, gdzie on zaczyna nachylać się, to znaczy, że to jest najwyższy punkt głowy. Wybieramy przez ten najwyższy punkt głowy separację, przydziałek, tak Pani? To będzie początek naszej sekcji. Wczoraj mówiliśmy jeszcze o punktach zakoła. Najwyższy punkt głowy, od tego najwyższego punktu musimy wybrać trójkąt, który będzie kończyć się na punktach zakoła. Teraz od najwyższego punktu głowy ciągniemy, robimy trójkąt do ucha, ale musimy zwrócić uwagę, że ta linia sięgnie nam początka łóżka. Nie środka, nie za ucho, a tylko przed uchem. Czyli zazwyczaj klasycznie my robimy pasemka prosto w tą stronę, później po bokach, dalej z tyłu. I bardzo często mamy efekt zebry od przedziałku, który już tak za bardzo nie lubią nasze klientki. A my postaramy się teraz zrobić podobną koloryzację jak pasemka lub jak balayage, tylko bez zebry. Zebra jest niemodna, tak. To już mamy 3 trójkąty. Pamiętamy o płaszczyznach. Najwyższy punkt głowy, punkty zakoła mamy strefę korony, teraz skronie i tył, dzielone na 3 części. Skronie farbować w ogóle nie będziemy, czyli skronie nie rozjaśniamy. Nie robimy ani balayażu na tych miejscach, ani pasemek, nic. I kiedy cała nasza koloryzacja już będzie gotowa, nie będzie widać tych ciemnych miejsc, tylko te ciemne miejsca będą po spodu wychodzić i wizualnie nam tą twarz troszeczkę wyszczuplę, tak. Przedziałek z tej strony mamy, także będziemy nasze pasemka stawić podobnym sposobem, czyli od przedziałku pod kątem 90 stopni. I to będzie trochę jakby na ukos w dół. Można tak zrobić zdjęcie, tak, żeby można było zrozumieć, w jakim kierunku później pójdą nasze pasemki. Jeśli by przedziałek był z tej strony, to wtedy wstawiliśmy tą folię z 90 stopni od przedziałku. Przedziałek tu, to znaczy, że my będziemy pod ukosem mniej więcej 90 stopni stawić od przedziałka zawsze. Zawsze zostawiamy. Tu zostawiamy, tu i tu. I tutaj teraz możemy lub brać pasemkami
lub panelami. Na tą samą separację możemy zrobić nawet ombre. Też będzie bardzo fajnie wyglądało. Normalnie całą sekcję tapirujemy, robimy ombre. Ok? Tylko pamiętamy o tym, że mniej więcej pierwsze pasemko. Tak, bo później nam wyjdzie taki... 1,5-2 cm musi być ten ciemniejszy. Ten bazowy kolor. Czyli tego nie ruszamy. Tak, to co idzie u nas na skroniach, to nie będzie farbowane. Tył robimy normalnie, a te boczne sekcje będziemy robić pod kątem, ale do góry do twarzy. Teraz przez to, że większość naszych koloryzacji w salonie jednak nie jednolite, a z różnymi takimi pasemkami lub ombre i tak dalej, to zajmuje bardzo dużo czasu. Nam chodzi o to, żeby więcej ludzi zrobić i więcej kasy zarobić. Tak. Wizualnie rysujemy kółko, czyli tu folia będzie układana w ten sposób, po bokach. Tak. Ta jedna separacja dla wielu możliwości. Takim sposobem możemy zrobić ombre, sombre, balayage,